Witam. Dostaję od Was sporo próśb i pytań dotyczących pomocy przy rozwijaniu różnych funkcji fizycznych potrzebnych w walce. I mam tutaj na myśli takie rzeczy jak szybkość, wytrzymałość, technika, rozciąganie. Okay? A więc zgłaszacie wiele pytań dotyczących problemów, jak poszczególne te funkcje niejako rozwijać. I powiem tutaj szczerze, że mógłbym dać wiele odpowiedzi i wiele przykładów na to, w jaki sposób poszczególne te niejako funkcje rozwijać, ale prawda jest taka, że cokolwiek nie powiem, może to okazać się kompletnie bezużyteczne, jeżeli nie skupimy się nad kształtowaniem takiego głównego parametru naszych funkcji fizycznych, a tym parametrem jest siła. Okay? Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że siła jest fundamentem dla wszystkich innych zdolności fizycznych fightera. Zresztą nie tylko fightera, ogólnie sportowca. Okay? A więc gdy mówimy o sile, to tak naprawdę ja nie mam na myśli pakowania mięśni, okay? Robienia jakiejś pompy, ponieważ posiadanie mięśni to nie jest to samo, co bycie silnym. Natomiast gdy mówię o sile, to mam na myśli silne ciało, silne stawy, silne ścięgna, okay? I ogólnie siłę całego ciała. I tak naprawdę od kształtowania siły powinniśmy w ogóle zacząć. Okay? Ponieważ tak jak mówiłem, jeżeli zaczniemy zwiększać naszą siłę, to niejako równocześnie zaczniemy wspomagać całą resztę zdolności motorycznych naszego ciała. I to są właśnie te zdolności, o których mówimy w walce, które nam są potrzebne do walki, czyli szybkość, dynamika, wytrzymałość, gibkość, mobilność. Okay? Zobaczcie, budując siłę, jesteśmy w stanie wspomóc każdą z tych zdolności motorycznych, ale żadną z tych zdolności motorycznych nie jesteśmy w stanie wspomóc zbudować siły. Okay? A więc siła jest tym jak gdyby elementem nadrzędnym w naszej pracy, od którego powinniśmy tak naprawdę zacząć, zanim zaczniemy się skupiać na tym, co robić dalej. Mało tego, silne ciało w dużym stopniu zapobiega nas przed odnoszeniem kontuzji. Okay? A nawet jeżeli taka kontuzja się pojawi, to w bardzo dobrym stopniu jest w stanie nas z tej kontuzji wyprowadzić. Okay? A więc w szybszym tempie jesteśmy w stanie wrócić do zdrowia. Także jest to bardzo ważne. Okay? A więc im szybciej niejako zrozumiemy to, że siła jest takim głównym fundamentem jak gdyby naszej pracy, naszego treningu, tym szybciej zaczniemy robić postępy. Ponieważ nasze silne ciało, posiadając silne ciało, jesteśmy w stanie pozwolić sobie na więcej, ryzykując mniej. Okay? Mając silne ciało, jesteś w stanie robić naprawdę dużo lepsze treningi, dużo cięższe na przykład. Możesz zwiększać objętość, możesz zwiększać intensywność swoich treningów z mniejszym narażeniem na kontuzję. I to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ jeżeli jesteś w stanie zapobiegać kontuzjom, to jesteś w stanie cały czas robić progres. Ponieważ pierwszą rzeczą, która hamuje nasz progres, jest właśnie to, że wpadamy w kontuzję. Nie jesteśmy w stanie kontynuować treningów, mamy przerwy. Okay? A więc jeżeli chcesz być szybki, jeżeli chcesz się lepiej rozciągać, jeżeli chcesz być bardziej wytrzymały, stań się najpierw silny. Okay? Zacznij pracować także nad swoją siłą. I nie mówię tutaj, że nagle musisz wrzucić wszystko i robić tylko siłę, bo nie o to chodzi, ale musisz wprowadzić w swoje treningi po prostu trening siłowy. Zobacz, co z tego, że dam Ci teraz wiele przykładów, w jaki sposób się rozciągać, jeżeli nie będziesz wskutek zmęczenia w stanie ustać na przykład na zwykłym wykroku, okay? Bo będą Ci się trzęść nogi, okay? Twoje ciało nie będzie w stanie tego wytrzymać. Co z tego, że powiem Ci, w jaki sposób pracować nad wytrzymałością albo nad szybkością uderzeń, jeżeli po kilku ruchach już Twoje stawy i ścięgna będą dostawały kontuzji. Okay? Już będziesz musiał przerwać trening, ponieważ one nie będą gotowe na to, aby w ten sposób trenować, w jaki ja Ci na przykład to przedstawię. Okay? Tak więc, jeżeli chcemy robić
większe postępy, jeżeli chcemy odnosić swoje efekty szybciej, nie ma wyjścia, musimy wprowadzić do swojego treningu elementy siłowe. Ok? I to, co postaram się dzisiaj zrobić, to omówić, w jaki sposób zrobić to po prostu najlepiej. Ok? Także zapraszam. No dobrze, trening siły omówię Wam na swoim przykładzie, ponieważ zawsze najlepiej omawia się coś, co jednocześnie samemu się robi. Jeżeli chodzi o mnie, to ja pracuję na 3 sposoby. Pierwszy sposób to praca ze sztangą, drugi to praca z odważnikami kettlebell i trzeci to praca z oporami własnego ciała, czyli tak zwany bodyweight. I jeżeli chodzi o mnie, to najwięcej swojej pracy, bo prawie 60-70% treningów wykonuję z odważnikami kettlebell. Okay? Jest ku temu kilka powodów, chociaż są 2 takie główne, najważniejsze. Jest to powód praktyczny i ekonomiczny. Jeżeli chodzi o powód praktyczny, to jest on związany z tym, że gdy trenuję odważnikami kettlebell, to jestem w stanie dociążać się niejako w wielu ćwiczeniach i w różnych płaszczyznach. Okay? Kolejna sprawa to jest to, że dzięki temu, że mogę wyrzucać odważniki z pomiędzy nóg, to jestem w stanie generować bardzo dużą siłę odśrodkową, która dodatkowo będzie stabilizowała, wymuszała na mnie stabilizację swojego ciała. Kolejny powód to to, że odważnik kettlebell ma przesunięty środek ciężkości, a więc jest to dla nas zupełnie inny typ pracy niż ten, który robilibyśmy na przykład zwykłą hantlą. Okay? Praca z odważnikiem 16-kilowym, a praca z hantlą to są zupełnie inne rzeczy. Okay? Kolejna sprawa to to, że mogę trenować jednorącz, mogę trenować oburącz, mogę trenować poszczególne ćwiczenia lub też robić z nich kombinacje. Okay? Robiąc kombinacje będę zmuszał niejako całe swoje ciało do równoczesnej pracy, a to jest praktycznie to, nad czym nam najbardziej zależy, jeżeli chodzi o trening pod sporty walki. I drugi powód to jest ten powód bardziej ekonomiczny i jest on związany z tym, że do treningu z ketlami nie potrzebujemy zbyt wiele miejsca, co oznacza, że możemy trenować w domu. A wiele osób pyta się mnie, w jaki sposób trenować w domu, co robić w domu, w jaki sposób budować tutaj siłę i tak dalej. No to mamy rozwiązanie. Do treningu z ketlami potrzebujesz miejsca 1,5 na 1,5 metra i już możesz coś robić. Możesz trenować ketlami w domu, w piwnicy, w garażu, na strychu, w szopie, wychodzić z nimi na zewnątrz, w różnych miejscach. I jest to dla nas bardzo dobre i korzystne zarówno ze względu na czas, jak i pieniądze. Dlaczego ze względu na czas? Zobacz, na treningi w siłowni musisz dojechać i z nich wrócić, co zabiera Twój czas. Im dalej one są położone, tym więcej czasu tracisz na same dojazdy. Kolejna sprawa, dojazdy kosztują i karnety kosztują, co z kolei zabiera Ci pieniądze. Jeżeli taki średni karnet kosztuje około 150 zł na miesiąc, to rocznie wydajesz na same karnety 1800 zł. Po 2 latach 3600. A to są już takie pieniądze, w których możesz zaopatrzyć się w taki zestaw sprzętu, w taki zestaw ketli, którymi ogarniesz praktycznie cały materiał, będziesz mógł pracować zupełnie kompleksowo i mało tego, ten sprzęt będzie niezniszczalny, a więc starczy Ci do końca Twojego życia. Okay? Możesz jednorazowym zakupem możesz zaopatrzyć się w coś, co wystarczy Tobie i Twoim dzieciom, tam pokoleniom do końca życia. Okay? Tak więc z tego punktu widzenia rachunek dla nas jest prosty. Pozostaje tutaj jeszcze kwestia tego, w jaki sposób tymi ketlami kompleksowo trenować, w jaki sposób trenować, aby ten progres rzeczywiście był szybki i żebyśmy niejako jednocześnie nie tracili tutaj na przykład na technice czy na szybkości, ponieważ zły trening także może w jakiś sposób coś tam nam jednak zabrać, okay? Ponieważ nie wszystko to, co jest związane z ketlami, jest po prostu dobre. Trzeba wiedzieć, jak się nimi posługiwać i jak to robić bezpiecznie. Tak więc to, co ja będę tutaj robił i omawiał, to nie będzie to akurat film instruktażowy, ponieważ żeby zrobić pełny instruktaż poszczególnych ćwiczeń i do tego dodać pełną niejako metodykę, to potrzebowałbym na to z kilkanaście godzin. Okay? I tak naprawdę do tego służą różne szkolenia i kursy instruktorskie.
Tak więc tym, czym ja się zajmę tutaj, to wybiorę te ćwiczenia, które ja stosuję i które każdy z Was będzie w stanie wykonywać nawet we własnym domu. Okay? Na swoim przykładzie pokażę Wam, w jaki sposób dobieram te ćwiczenia, w jaki sposób dobieram ciężary pod poszczególne ćwiczenia i co najważniejsze powiem Wam, jaką metodę stosuję do treningu z ketlami, właśnie aby robić siłę, aby robić progres, jednocześnie nie tracąc na różnych innych elementach, takich właśnie jak siła czy technika, bo to wiele osób zawsze się obawia, gdy słyszy słowo trening siłowy. Okay? Tak więc tym się zajmiemy. Zapraszam, zaczynamy. Tak jak mówiłem wcześniej, nasz trening siły nie będzie polegał na tak zwanym pompowaniu mięśni, ponieważ my nie jesteśmy kulturystami. Natomiast to, co będziemy robić, to będziemy wykorzystywać tak zwaną metodę hardstyle. Okay? I w tej metodzie będziemy pracować głównie nad naszym układem nerwowym i taką szczególną uwagę będziemy zwracać na właściwe wykorzystanie naszego oddechu, rozluźnienia oraz przypięcia w poszczególnych fazach danego ruchu. Ponieważ dokładnie w ten sam sposób pracujemy podczas wykonywania naszych uderzeń i kopnięć. Tak więc niejako wszystko to, co będziemy robić z odważnikami kettlebell, będzie analogią do tego, co na co dzień robimy podczas naszego treningu walki. I ćwiczenia, które będę pokazywał, będą podzielone na te główne oraz uzupełniające. Ćwiczenia główne są to te ćwiczenia, które po prostu muszą być wykonywane, są to te fundamentalne dla nas ćwiczenia, natomiast te uzupełniające będziemy sobie wykonywać wtedy, gdy po prostu zajdzie taka potrzeba. Gdy będziemy chcieli dopracować jakąś grupę mięśniową czy jakąś fazę ruchu, no wtedy będziemy sobie korzystać z tych ćwiczeń uzupełniających. I naszą pracę zaczniemy od tych ćwiczeń głównych, czyli od tych obowiązkowych. I takim pierwszym ćwiczeniem, które po prostu musi być wykonywane, zanim zaczniemy robić w ogóle cokolwiek innego z odważnikami kettlebell, jest martwy ciąg. I od niego zacznijmy. A więc zaczynamy od martwego ciągu. Najpierw pokażę, jak wygląda ruch. Okay? To, co interesuje nas w martwym ciągu, to pierwsza rzecz, którą robisz, to ustawiasz odważnik pomiędzy swoimi kostkami. Okay? Kolejna rzecz, którą robimy, to nasza sylwetka jest wyprostowana i prowadzimy nasze biodra w tył. Okay? Biodra idą w tył, a nie w dół. A więc to, co jest ważne, to to, że martwy ciąg to nie jest przysiad. Okay? A więc nasze biodra pójdą w tył, kolana zostają tu, gdzie są. Barki są schowane w obręczy barkowej. Schodzimy do odważnika. Przypinamy najszerszy grzbiet tu. Robimy w dole, zrobiliśmy wdech. W górze mamy wydech, przypięcie całego ciała i rozluźniamy się. Wykonaj takich 5 powtórzeń w 3 seriach. I pamiętaj o tym, aby odważnika w dole nie odbijać. Okay? A więc jeżeli robię kilka powtórzeń, to nie może być odbijany od ziemi, tylko za każdym razem go odstawiam. Kolejne ćwiczenie to swing oburącz. Okay? Ustaw swoją sylwetkę dokładnie w ten sam sposób jak przy martwym ciągu, a więc nogi na szerokości barków. Odważnik stoi przed nami. Puścisz swoje biodra w tył, tak samo jak to było przy martwym ciągu i złapiesz odważnik. Okay? Pochylisz go w swoją stronę, twoje barki są schowane w obręczy barkowej. Poprowadzisz go w tył, robiąc wdech oraz w przód, robiąc wydech. Okay? A więc pamiętaj o tym, że nasza sylwetka jest w ten sam sposób ułożona jak przy martwym ciągu. A więc biodra poszły w tył, wdech, wyrzut. I teraz znowuż sobie zrobisz 5 powtórzeń w 3 seriach i zwracaj uwagę na to, że gdy robimy swing oburącz, to gdy wyrzucamy nasz odważnik, to wyrzucamy go z bioder, ale w trakcie wyrzutu z bioder one nie mogą przekraczać naszej linii.
naszej linii ciała. A więc wyrzucam odważnik z bioder, ale moje ciało zatrzymuje się wyprostowane. Odważnik leci w górę, ściągam go najszerszym grzbietu i kontynuuję ruch. W trakcie wykonywania swingu obu rącz nasze nogi nie mają ani pięty, ani palce, nie mają prawa odrywać się od podłoża. A więc cały czas sylwetka jest tutaj wyprostowana w górze, stopy są wpasowane w ziemię i robimy powtórzenia. Pokażę z 2, 3. Pozycja zawsze dokładna, czyli tak zwany setup. I znowuż rozluźnij po każdym ćwiczeniu. Kolejne ćwiczenie, które sobie zrobimy, to będzie martwy ciąg jednorącz. Pokażę bardziej z przodu. Pozycja, którą przyjmujemy, jest dokładnie taka sama, którą robiliśmy wcześniej przy martwym ciągu oburącz oraz przy swingu oburącz. To, co chcemy zrobić, to ustawić nasz odważnik poniżej naszego barku. Schodzimy do odważnika dokładnie w ten sam sposób, jak schodziliśmy do martwego ciągu wcześniej. Gdy chwycimy odważnik w dole, nasze barki są w tej samej linii, a więc one tutaj nie mogą się zmienić. Odważnik jest ustawiony pomiędzy naszymi kostkami. Robię wdech. Po każdym ćwiczeniu mogę zmieniać ręce, robić po kilka powtórzeń na jedną i potem zmieniać. I to, co sobie zrobimy, to dokładnie to samo, co wcześniej, a więc 5 powtórzeń w 3 seriach. Zwracaj uwagę na to, co tutaj jest najważniejsze niejako, a więc nie zmieniaj pozycji swoich barków. A więc jeżeli już moje barki są ustawione w ten sposób, to schodzę i one tak zostają. I rozluźnisz się. Teraz możemy już przejść do swingu jednorącz i zwróćcie uwagę na to, że gdy pracowaliśmy nad martwym ciągiem, a później nad swingiem oburącz, to cały czas przyjmowaliśmy jedną i tą samą pozycję. I nasza sylwetka była niejako taka sama. A więc za każdym razem biodra szły w tył, barki były schowane w obręczy barkowej i wyprowadzaliśmy ruch. Przy swingu jednorącz nic się nie zmienia. A więc jeżeli w końcowej fazie nasza sylwetka była wyprostowana, nogi były wpasowane w ziemię, a więc nie było tutaj żadnego unoszenia pięt ani bujania się, byliśmy wpasowani w ziemię, nasze barki były w jednej linii, to gdy zabierzemy teraz jedną rękę, to nic się nie zmienia. A więc nasza sylwetka pozostaje niejako wciąż taka sama. Oddychanie jest wciąż takie samo. Wdech, wyrzut z bioder, wydech oraz przypięcie naszego ciała w końcowej fazie. To jest to samo, co robisz z uderzeniem, tyle że tutaj nie prowadzimy barku do przodu, tylko kontrolujemy ciężar, chowając bark w obręczy barkowej, ponieważ jest to dla nas bezpieczne, gdy będziemy pracować na większych ciężarach. Jeżeli chodzi o ciężary, to oczywiście do każdego ćwiczenia możesz sobie zmieniać. Ja akurat wszystko to pokazuję 40, ale Ty sobie dobierzesz taki ciężar, który w danej chwili uznasz za stosowny. A więc znowuż zrobisz sobie 5 powtórzeń w 3 seriach na każdą rękę i pamiętaj o tym, żeby odważnik brać sprzed siebie i w końcowej fazie odstawiać go także przed siebie. Zrobię kilka powtórzeń. Ręka może być w gardzie lub z boku, to jak gdyby tutaj od Ciebie zależy. Dbaj o to, aby barki były w jednej linii. I po każdym ćwiczeniu rozluźnię się. I do swingu jednorącz bardzo zachęcam do zrobienia sobie jeszcze takiej opcji z przekładką. A więc swing, przekładka. Przekładkę robimy nakładając jedną rękę na drugą. Bardzo cenię sobie to ćwiczenie i bardzo zachęcam. W ogóle wszystkie ćwiczenia typu swing jednorącz
Uważam, że są to jedne z najlepszych ćwiczeń, które mogą być dedykowane dla fighterów, dlatego też dosyć często je robię. Jeżeli chodzi o używanie magnezji, to jak najbardziej do ketli możesz używać magnezję, natomiast absolutnie nie używamy rękawiczek, żadnych. Ok? Gołe ręce, ewentualnie magnezja, wszystko. I pokażę Wam, jak wygląda przekładka. Jest to, nic się nie zmienia, barki są w tej samej linii, pozycja ta sama, która była wcześniej, tyle że przekładamy. No dobrze, zanim pójdziemy dalej, pokażę Wam, w jaki sposób pracuję nad budowaniem siły. I tutaj tych sposobów jest kilka, bardzo ciekawych. Ja pokażę Wam ten, który będzie, myślę, taki najbardziej czytelny i przejrzysty dla każdego. Sam też go stosuję i uważam, że jest bardzo dobry. I to, co będziemy teraz robić, nazywa się drabiną siły. Ok? Drabina siły. Co to oznacza? Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wybrać z arsenału naszych technik tą, którą chcemy przetrenować. Okay? Czy to będzie tam najlepiej którąś z tych, którą Wam do tej pory pokazałem, a więc albo martwy ciąg, albo swing oburącz, swing jednorącz, któreś z tych ćwiczeń, ale mogą to też być jakieś te ćwiczenia dodatkowe, więc to niejako możemy to stosować wszędzie. I będziemy potrzebować 3 odważników. Najmniejszy, średni oraz ten najcięższy. I to, co chcemy zrobić, to gdy wybierzemy sobie już to ćwiczenie, którym chcemy się posługiwać, naszym punktem odniesienia będzie ten najcięższy odważnik, ponieważ musi on być taki, abyśmy byli w stanie nim wykonać tylko 5 powtórzeń. Ok? Ale też i nie mniej. Ok? To musi być taki odważnik, w którym najlepiej już przetestujesz sobie, aż dojdziesz do tego momentu, kiedy stwierdzisz, że to jest ten odważnik, ale jest to taki, w którym technicznie, bardzo dobrze, jesteś w stanie wykonać 5 powtórzeń. Okay? Najlepiej nie więcej, 5. I też nie mniej, a więc trzeba tutaj niejako trafić. Drugi odważnik, ten mniejszy, to jest waga około 75% tego największego. A więc jeżeli tutaj jest tam powiedzmy 40, no to tutaj byłaby na przykład 32. Okay? Jeżeli przejdziemy do najmniejszego odważnika, to ma on wagę mniej więcej 50% tego największego odważnika. Okay? A więc jeżeli ten największy ma 40 kg, no to ten najmniejszy będzie miał 20. Okay? I to, co będziemy sobie robić, to przechodzimy do ćwiczenia, w którym na każdym z tych odważników będziemy wykonywać tylko 5 powtórzeń. Okay? A więc wybraliśmy ćwiczenie, wybraliśmy wagi i teraz mamy 5 powtórzeń. Przy każdym z tych odważników robisz idealnych 5 powtórzeń, następnie łapiesz oddech, regulujesz swoje ciało, żebyśmy nie byli w zadrżce, przechodzisz do kolejnego. 5 powtórzeń, przerwa, 5 powtórzeń. Jeżeli zrobisz te 3 odważniki, to masz jedną serię. I takich serii robimy od 3 do 5. Okay? A więc za każdym razem pracujemy bardzo dokładnie, staramy się mieć idealną technikę i w pewnym momencie, jeżeli okaże się, że zrobiłeś 5 serii takich w danym ćwiczeniu i te 5 serii Cię niejako nawet ich nie poczułeś, nie zmęczyły Cię w żaden sposób, to jest to moment, w którym należy ciężary zwiększyć. Okay? A więc prawdopodobnie ten mały pójdzie już na bok, a będziemy dodawać kolejny ciężar większy. Oczywiście nie na tym treningu, tylko na kolejnym. A więc to, co chciałbym tutaj jeszcze na co zwrócić uwagę, to zauważ, że dobierając te wagi, w ogóle nie zwracałem uwagi i nie pytałem się, jaką masz wagę swojego ciała. Okay? Ponieważ to, że ktoś jest większy czy cięższy, wcale nie oznacza tego, że jest silniejszy. Okay? Jedynym kryterium dla mnie było to, abyśmy wybrali takie ciężary, w których jesteśmy przy tym największym, wykonać 5 powtórzeń. A więc prawdopodobnie
każdy z tych ciężarów, czy każdy z tych zestawów dla poszczególnych osób i dla poszczególnych ćwiczeń byłby inny. No dobrze, myślę, że najlepiej będzie, jak omówię to, czym mówiłem wcześniej, naszą drabinę siły w oparciu o jakiś przykład. Okay? Dam Wam kilka przykładów, w jaki sposób ja trenuję i na tej podstawie będziecie mogli sobie później dobrać ewentualnie własne wagi i odtworzyć to u siebie. Załóżmy, że tym pierwszym ćwiczeniem, które będę robił, to będzie swing oburączny. Okay? I na potrzeby tego ćwiczenia mam 3 odważniki. Pierwszy to jest 40 kg, drugi to 60 kg i trzeci 80 kg. Okay? I oczywiście naszą pracę zaczynam od tego najmniejszego, a więc od 40 kg i robię 5 powtórzeń. Najpierw ładny setup, ustawiam się dokładnie, chowam barki w obręczy barkowej. Rozluźniam się i teraz zwróć uwagę na to. Gdy robiłem 40, no to ta 40 jest dla mnie bardzo lekka, więc nie wywołała jakiegoś tutaj wielkiego zmęczenia, a mimo to nie idę od razu do 60. A więc to, co robię teraz, to po prostu rozluźniam się, daję sobie trochę czasu i mniej więcej pół minuty, minuta, czasami więcej, jeżeli pracuję na dużym obciążeniu, czekam, zanim pójdę pod kolejny odważnik. Ok, minęła minuta, więc idę pod drugi odważnik. To samo, dokładny setup, ustawiam swoją pozycję i robię 5 powtórzeń. I znowuż odstawiłem, rozluźniam się. Tu już było ciężej, więc prawdopodobnie będę odpoczywał może pół minuty, może minuta, a może nawet 1,5 minuty. Ale muszę totalnie wyciszyć swoje ciało, swój organizm, swój system nerwowy, zanim przejdę do 80. No dobrze, minęła minuta, więc idę do ostatniego odważnika i znowuż dokładny setup. Do każdego z tych odważników podchodzę w ten sam sposób, a więc w ten sam sposób dokładnie się skupiam nad wykonaniem. Okay? Niezależnie od tego, ile on waży. Jedziemy 5 powtórzeń. Oczywiście 80 nie będzie tak wysoka jak 40, ponieważ nie wyrzucę aż tak mocno z bioder. Niemniej jednak cały czas staram się, aby moja sylwetka w górze wyprostowana oraz żeby to było bardzo dobrze wykonane technicznie. No dobra, kolejne ćwiczenie to będzie swing jednorącz. I teraz zobaczcie, od razu moje wagi się zmieniły. 80 byłaby dla mnie za ciężka, a więc tym największym ciężarem teraz będzie 60. Okay? Środkowy odważnik to 48 kg i najmniejszy odważnik to 40 kg. Okay? I teraz przy swingu jednorącz będziemy pracować lewa, prawa 5 powtórzeń, lewa, prawa 5 powtórzeń i lewa, prawa 5 powtórzeń. Wszystkich tych nie będę robił ruchów, ponieważ zajmie to zbyt dużo czasu, a więc pójdę powiedzmy sobie lewa, lewa, lewa. Ok? Tą słabszą ręką. A więc zaczynamy od najmniejszego odważnika i znowuż pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, to setup, czyli ustawienie swojego ciała. Barki są w jednej linii, odważnik mogę pochylić na siebie, druga ręka jest w gardzie odwiedziona. Jak chcesz, jedziemy 5 powtórzeń. Odstawiam przed siebie, rozluźniam się. Czekam znowuż tyle, ile potrzebuję. Może to będzie 30 sekund, może minuta. To zależy od dnia i od tego, jak się akurat czuję. Ok, minęło 45 sekund, wyciszyłem swoje ciało, więc idę do kolejnego odważnika i znowuż dokładny setup, pozycja,
5 powtórzeń, jedziemy. Odstawiam, rozluźniam się, zawsze wykonuję takie ruchy, jakbym zrzucał z siebie wodę i czekam, aż znowu się wyciszę. No dobrze? Tutaj potrzebowałem już ponad minutę, minuta 15, żeby móc przejść do kolejnego odważnika, a więc idziemy dalej. Ostatni odważnik, 60 kg, pozycja i jedziemy 5 powtórzeń. Oczywiście tutaj odważnik szedł najniżej z tych wszystkich powtórzeń, ale dlatego, że był najcięższy. Generalnie to ćwiczenie bardzo polecam dla osób, które zajmują się grapplingiem i chcą mieć bardzo mocny chwyt w dłoniach. I kolejne ćwiczenie. Będzie to zarzut w rack position i chodzenie w miejscu, bądź też chodzenie po prostu po sali. Okay? Bardzo dobre ćwiczenie stabilizujące całą naszą sylwetkę. Bardzo je polecam. I tutaj zobaczcie, że od razu wagi mi się zmieniły. 60 poszła na bok i mamy teraz 48 kg, 40 i 32 kg. Okay? I to ćwiczenie będziemy robić w ten sposób, że mamy taką samą pozycję jak przy martwym ciągu. Bierzemy w dwie ręce, w tył i na klatkę. I w tej pozycji staramy się utrzymać wyprostowaną sylwetkę, łokieć wpasowany w nasze ciało, nie odchodzi na bok, sylwetka wyprostowana, robimy krótkie oddechy. I chodzimy w miejscu bądź po sali. To ćwiczenie zwykle wykonuję na każdą rękę po około pół minuty. Ok? Czyli pół minuty, jedna ręka, odstawiam, pół minuty druga i tak dalej. Przerwa, idę dalej. Już ten środkowy, nie będę tracił czasu. Idziemy do 48 kg i znowu ustawiam go wzdłuż. Ok? Chwytam oburącz, zarzucam. Aha, druga ręka jest odwiedziona w bok, jest ściśnięta i po prostu sobie chodzę. Zobacz. Sylwetka wyprostowana. Lub po prostu chodzisz sobie po sali. Mniej więcej pół minuty. Odstawiasz, rozluźniasz się do kolejnych serii. No i na koniec jeszcze jedno ćwiczenie Wam pokażę. Będzie to tak zwany high pull, czyli wyrzut odważnika i będziemy kierować go w bok. Ręka będzie na wysokości głowy mniej więcej. Tutaj będzie padał ruch, będziemy wracać. I znowuż zaczynamy od najmniejszego. Pozycja, dobry setup. Odstawiam, luz, tak jak wcześniej, czekasz aż Twoje ciało dojdzie do siebie, idziesz drugi, już pójdę od razu do tego ostatniego. Ja mam tutaj 24, 32 i 40 kg. Także widzicie, że te wagi w zależności od ćwiczeń naprawdę się zmieniają, więc ten arsenał ketli trzeba jednak jakiś mieć. To nie jest tak, że kupisz sobie na przykład 16 i tym wszystko zrobisz. Okay? Jednym ketlem nic nie zrobisz. Musisz mieć zestaw i po prostu w zależności od tego, jakie robisz ćwiczenie, do tego dobierać odważniki. Nie? Jedziemy. Ostatni. No dobrze, część przeznaczoną dla tych ćwiczeń ogólnych na tą chwilę zakończymy.
Potrafimy już się posługiwać drabinami siły, wiemy jak je stosować, wiemy jak je wykorzystać później przy innych ćwiczeniach. Natomiast teraz przejdziemy sobie do zrobienia takich kilku ćwiczeń uzupełniających, z tym, że pamiętaj, że nie możesz do nich przejść, zanim nie opanujesz tych, które pokazałem wcześniej. I takim pierwszym ćwiczeniem uzupełniającym, które sobie zrobimy, to jest tak zwana 8. A więc będę sobie podawał odważnik za nogą, wrzucał na ciało i przekładał tutaj strony. I jest to bardzo dobre ćwiczenie, takie ogólnie wzmacniające i stabilizujące całe nasze ciało. Bardzo często je robię i naprawdę polecam. Zobaczcie sobie, jak to będzie wyglądało. Pozycja jak przy martwym ciągu. To ćwiczenie robimy do momentu, w którym jesteśmy w stanie je jeszcze stabilizować, a więc do momentu, w którym ono nas nie wywraca. Kolejne ćwiczenie, które sobie zrobimy, to podciąganie ketla bokiem, a więc za chwilę wezmę go, tak jak biorę martwy ciąg jednorącz, przesunę na bok i będę odchylał tułów na boki. I muszę to robić w taki sposób, aby moje nogi się nie odrywały, tylko sylwetka jest wyprostowana, a pracuje sam tułów. Gdy zakończę ćwiczenie, przechodzę do tej samej pozycji, którą miałem przy martwym ciągu jednorącz i odstawiam. Chodzi o to, żeby ten ruch był cały czas bezpieczny. Zobaczcie. Okay? I tutaj zrób sobie drabinę ciężaru, tą drabinę siły lub też 3 serie po 5 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie to podciąganie odważnika oburącz z przodu pod szyję. Okay? Jest to ćwiczenie także bardzo dobre, także je polecam. W zależności od ciężaru możemy je robić na całkowicie wyprostowanych nogach przez cały czas, albo jeżeli ten ciężar jest trochę większy, możemy w dole przysiadać i później dopiero odważnik prowadzić do góry. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. I tutaj tak samo. Albo idziemy drabiną siły, albo 3 serie po 5 powtórzeń. Zrobimy sobie teraz jedno ćwiczenie na ziemi, tak zwane mostowanie z odważnikiem. I jest to ćwiczenie, które bardzo przyda się tym osobom, które w swoich zajęciach walkowych robią także parter. Okay? Zobaczcie. Odważnik na wysokości bioder, stopy jak najbliżej pośladków. I zrób takich 10-12 powtórzeń w 3 do 5 serii. I na koniec już jedno ćwiczenie na brzuch, tak zwane rosyjskie brzuszki. Zobaczcie. Jesteśmy na plecach. Pozycja wyjściowa to nogi i odważnik uniesione nad ziemią i schodzące razem. W trakcie wykonywania tego ćwiczenia ani odważnik, ani nogi nie są odkładane na ziemię. Ok. Takich zrób sobie 10-12 powtórzeń w 3 seriach. Tak na koniec jeszcze chciałbym zauważyć, abyśmy pamiętali o tym, że wszystko to, co robiliśmy dzisiaj, powinniśmy rozłożyć na kilka treningów. Okay? To nie jest materiał i ta ilość materiału i ilość ciężaru, który tutaj robiliśmy, nie jest przewidziana na jeden trening, zwłaszcza do budowy siły.
Ok? Tak więc rozkładaj to, dziel te ćwiczenia po prostu na poszczególne dni. Pamiętaj o tym, że materiał, którym się tu posługujemy, to jest trening siły, a nie wytrzymałości. Ok, to wszystko w tym odcinku. Pamiętaj o tym, że przy każdym ćwiczeniu, które robisz, najważniejsza jest technika. Niezależnie od tego, jakie wybierasz sobie ćwiczenie i jaką wybierasz wagę, musi to być oparte o prawidłową technikę. Nie ma takiej opcji, że wykonujesz czy też wybierasz sobie jakiś ciężar, którym nie jesteś w stanie wykonać danego ćwiczenia poprawnie technicznie. Jeżeli robisz jakieś ćwiczenie i widzisz, że całe Twoje ciało lata na wszystkie strony, no to jest to jasny znak, że albo ciężar jest za duży, albo ilość powtórzeń w tym ćwiczeniu jest za duża. Okay? A więc trzeba to skorygować i nie można doprowadzać do takich sytuacji, bo wtedy łatwo jest po prostu złapać jakąś kontuzję. Zdaję sobie też sprawę z tego, że mogło się pojawić wiele pytań tutaj na tym etapie i tak naprawdę jeżeli chcesz rozwijać się dalej, i chcesz podchodzić do tematu profesjonalnie, to nie możesz opierać swojej wiedzy tylko i wyłącznie na filmikach z YouTube'a, ponieważ jest to za mało. To, co ja tutaj robię, to, co daję na YouTubie, to jest taki wstęp, taka zajawka do tego, abyś oczywiście mógł już trenować w domu i z pewnością w jakimś stopniu Ci to wystarczy, ale jeżeli chcesz pracować zawodowo, chcesz się rozwijać na bardzo dużym już poziomie, no to potrzebujesz do tego wskazówek instruktora. Musisz skontaktować się z instruktorem, który oceni Twoją pracę, patrząc niejako z boku. Ty wykonując dany materiał jesteś w stanie się ocenić, ale bardzo często jest to ocena taka bardzo subiektywna. Okay? A potrzebujesz kogoś, kto poprowadzi Cię i obiektywnie oceni, na jakim jesteś tak naprawdę etapie i czego Ci potrzeba. Tak więc do rozwiązań czysto amatorskich to, co ja tutaj mówię, jest wystarczające. Natomiast jeżeli myślisz o pracy zawodowej, jesteś fighterem zawodowym, musisz już tutaj pracować pod okiem instruktora. Wejdź sobie na stronę centrumkb.pl i tam znajdziesz kontakt do wielu instruktorów w wielu miastach w Polsce. Okay? Może nie są jeszcze w każdym, ale w tych większych miastach są już instruktorzy, z którymi możesz pracować. I są to ludzie, których ja znam, każdego z nich, trenuję z nimi, tak więc jestem w stanie za nich ręczyć. Okay? Tak więc jeżeli masz chęć, masz potrzebę dalszego rozwoju, kontaktuj się już z instruktorem. I ostatnia już sprawa to pozostaje kwestia doboru odważników na start niejako. Okay? Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że taką najlepszą opcją jest zaopatrzenie się w pakiety startowe dla kobiet i mężczyzn. Pakiet startowy jest to zestaw 3 odważników, takich typowo na start i znajdziesz te pakiety także na stronie centrumkb.pl i jest to, uważam, bardzo fajna opcja, ponieważ posiadając pakiet jest Ci bardzo łatwo ocenić, jaki ewentualnie odważnik będzie Ci potrzebny do kolejnych ćwiczeń. Okay? Bardzo szybko stwierdzić, że do tego ćwiczenia potrzebujesz to, do tamtego tamto i już szybko sobie tutaj będziesz mógł skompletować taki swój własny, indywidualny jak gdyby zestaw ketlowy. Jeżeli chodzi o mnie, to ja posiadam w domu praktycznie cały komplet dostępnych odważników na rynku, a to z tego względu, że rzeczywiście podchodzę dosyć poważnie do tego treningu i do wielu ćwiczeń potrzebuję jednak te odważniki zmieniać, tak więc mam ich dosyć dużo. Ale jeżeli chodzi o Ciebie, zdecydujesz sam, w jakim kierunku pójdziesz, czy chcesz tych odważników więcej, czy mniej, czy wystarczą Ci tylko 3 i nad nimi się skupisz, to niejako zależy od Ciebie. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek, tak więc dziękuję i pozdrawiam.